Pierwsza historia przydarzyła się mężczyźnie o imieniu Edward Smith w jego domu w 1978 roku. Edward, jego żona i ich 2 córki zaczęli doświadczać dziwnych aktywności w domu na Clinton Avenue w Nowym Jorku. Przez 3 tygodnie poprzedzające święta Bożego Narodzenia między godziną 5 po południu a północą do ich drzwi dzwonił dzwonek, ale kiedy mężczyzna do nich dochodził, nikogo już tam nie było. Jednak najbardziej przerażające w tym wszystkim było to, że za każdym razem, kiedy mężczyzna szedł sprawdzić, kto stoi za drzwiami, słychać było głośne hałasy dochodzące z tyłu ich domu, ale kiedy tam sprawdzał, okazywało się, że tam również nikogo nie było. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał włamać się do domu i do tak dziwnych zdarzeń dochodziło każdego dnia przez całe 3 tygodnie, aż do świąt. W końcu udało mu się wezwać policję, aby zajęła się tą sprawą. Do jego domu dotarł funkcjonariusz oraz detektyw, jednak obaj nie byli w stanie określić, o co tam naprawdę chodzi. Dlatego nieco później cały dom obstawiła policja, aby w końcu złapać kogoś, kto notorycznie zakłócał spokój mieszkańców owego domu. Ale pewnej nocy do jadalni przez okno wleciała cegła. Najstraszniejsze w tym było to, że funkcjonariusze nie dostrzegli wówczas nikogo, kto mógłby to zrobić, ponieważ jak twierdzili, nikogo tam nie zauważyli. Policja weszła do mieszkania, próbując przeszukać wszystko, co mogłoby wyjaśnić to szaleństwo, które działo się w tym domu, ale jak łatwo się domyślić, niczego nie znaleźli. Z początku Edward był wyraźnie sceptyczny, aby te wszystkie dziwne zdarzenia mogły mieć charakter paranormalny, jednak niedługo potem był już całkowicie przekonany, że tylko to mogło być przyczyną tego koszmaru. W artykule The New York Times, który pojawił się 21 grudnia 1978 roku, ujawniono, że Edward prawdopodobnie znalazł wyjaśnienie owych zdarzeń, przyznając, że wszystkiemu winny był demon. Podobno, kiedy zaczął się modlić, paranormalna aktywność ustała. Kolejna historia tyczy hotelu Bethlehem, który znajduje się w Bethlehem w Pensylwanii. Hotel ten słynie z niezliczonej liczby przerażających opowieści o duchach. Ponoć przebywają w nim 4 zjawy, jednak najbardziej znana opowieść tyczy historii pewnej kobiety o imieniu May, która przyszła na świat w tym właśnie hotelu w kwietniu 1866 roku, kiedy to jeszcze był znany pod nazwą Eagle Hotel. Największą miłością May już od najmłodszych lat był śpiew oraz koncertowanie. Jej ogromny talent został w końcu zauważony i zaczęła osiągać sukcesy na scenie muzycznej w Paryżu, a później również i w pozostałej części Europy. W 1888 roku w prasie coraz częściej zaczęła widywać nagłówki opisujące ją jako największą gwiazdę sceny muzycznej, ale May stała się również ofiarą ogromnej presji. W 1890 roku poznała swojego męża Francisa Clintona, bogatego brytyjskiego lorda, którego niemal od razu poślubiła. Mężczyzna był posiadaczem sławnej biżuterii, diamentu nadziei, który May starała się nosić przy każdej okazji. Diament nadziei jest jednym z najbardziej znanych przeklętych diamentów. Ponoć przyczynił się do wielu nieszczęść, a nawet niewyjaśnionych zgonów ich właścicieli. Wkrótce jej małżeństwo z lordem zakończyło się. May poznała amerykańskiego żołnierza, który niedługo potem okradł ją z jej cennej biżuterii. Kobieta wkrótce potem rozwiodła się z mężczyzną. Zrozpaczona szukała szczęścia w jej ulubionej pasji, jaką było śpiewanie. Śpiewała dla gości hotelowych swoje ulubione piosenki, aż do pewnego dnia goście w hotelu Bethlehem zaczęli widywać zjawę May. Wyglądała elegancko, podobno siadała przy swoim pianinie i śpiewała. Goście zeznali również, że widzieli ją w Boże Narodzenie krążącą wokół pięknie przebranej choinki. Ostatnia tragiczna historia miała miejsce w Anglii, a doszło do niej pewnej Wigilii Bożego Narodzenia w XVII wieku. Otóż legenda mówi o pewnym przerażającym rozbójniku Gilbercie,
który miał w zwyczaju przechadzać się główną drogą pewnego miasteczka. Pewnego wieczoru, a dokładnie w Wigilię, pewien mężczyzna jechał ze swoją córeczką powozem konnym, kiedy nagle zatrzymał ich Gilbert. Dziewczynka była w stanie uciec z powozu, ale zanim jej ojcu udało się wyjść, konie wpadły w szał. Zaczęły się wykręcać i panikować. Kiedy mężczyznom udało się ujarzmić konie, natychmiast poszli szukać dziewczynki, której długo nie byli w stanie odnaleźć. Gdy im się to wreszcie udało, dziewczynka stała obok zgarbionego Gilberta. Okazało się, że w jego plecach był nóż. Plotki głoszą, że kiedy woźnik prowadzący powóz konny zjechał drogą w dół, Gilbert wyjawił dziewczynce, że to on był sprawcą śmierci jej brata. Jakiś czas temu pobiła go i uciekła. Lokalne legendy głoszą, że Gilbert został pochowany w pobliżu drogi i w każdą Wigilię pojawia się, wędrując po niej, czekając na przejezdnych.